Witam serdecznie. Dzisiejszy poradnik poświęcę Blenderowi i chciałbym Wam pokazać, jak przy pomocy metaobiektów, metakulek, metabali wymodelować sobie, powiedzmy, prototyp samochodu osobowego. Jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani dziedziną modelowania w Blenderze, a właściwie to modelowania przy pomocy metaobiektów, to zapraszam serdecznie do oglądania dalszej części mojego poradnika po krótkim intro. I rzeczywiście, do modelowania prototypu samochodu wykorzystam metakulę. Wybiorę sobie obiekt metakula. Przejdę do widoku od góry i proszę ja Was, od razu udam się do zakładki, do okna, w którym można sterować rozdzielczością takiej metakuli. Podejrzyjmy sobie układ siatki na obiekcie. I teraz jak będę rozdzielczość zwiększał, no to będę sobie odejmował tej siatki lub powiedzmy dodawał. Taką wartością, jak dla mnie właściwą, to będzie wartość 1/10 metra. I tutaj ustawiam 1/10 metra. I teraz w następnym kroku po prostu klawisz Tab i przechodzę z trybu obiektowego do trybu edycji. I już w trybie edycji mogę sobie te kulki kopiować, powielać, przenosić i tak dalej ustawiać. Zaznaczam obiekt i Shift D. A więc zduplikowałem kulkę, Ctrl i teraz widzicie, że przeniosłem sobie kulkę w to miejsce, ale w pewnym momencie był kontakt. I właśnie, metaobiekty służą nam do budowania takich form organicznych o obłych kształtach. Ale przecież takie obłe kształty mogą być właśnie pomocne w niektórych zastosowaniach, żeby na przykład wymodelować jakiś, powiedzmy, projekt techniczny, na przykład związany z prototypem samochodu osobowego. No i właśnie, ja z tych metakul skorzystam. Shift D, kopiuję tą zaznaczoną metakulę, GY i znowuż Ctrl wciskam i sobie ustawiam w tych pozycjach. Teraz zaznaczam te dwie metakule, Shift D, GX z kontrolem i precyzyjnie się pozycjonuję. A więc mam tutaj dokładnie ustawione osie. Teraz powiedzmy chwycę ten element i teraz taką kulę mogę sobie, widzicie, powiększać. Ona wchodzi w interakcję. Kula taka może mieć wartość dodatnią lub ujemną. Teraz zrobię wartość ujemną i będzie po prostu odejmowała tamte kulki. No więc tak to działa. Ja pozostanę przy wartości dodatniej. G. I tu sobie ją tak ustawię w tym miejscu. I teraz powiedzmy, mogę ją dodać przez kopię lub po prostu skorzystać z tej listy rozwijanej i dodać może jakiś inny kształt metaobiektu. Może by to być kapsuła, plane, elipsoid, cube. Z racji tego, że to są formy obłe, to ja i tak będę stosował kulkę. I teraz dodam kolejną kulkę. Pozycjonuję ją na przykład tak. I zobaczmy, jak ta forma moja wygląda. A więc ciut sobie zwiększę średnicę i już powiedzmy tutaj na tym obiekcie ładnie się to wszystko połączyło. Skala. O tak. Może wyłączę podgląd siatki, to będziemy obserwowali sobie, jaka gładkość obiektu jest uzyskiwana.
No i zrobię, powiedzmy, taką formę. OK. Jest OK. No i teraz powiedzmy, że już zakończyłem sobie ten proces tworzenia formy prymitywnego, może formy prototypu samochodu osobowego, a więc Tab i opuszczam tryb edycji, przechodzę do trybu obiektowego. I teraz mam obiekt złożony z metakul. I taką postać obiektu mogę przekonwertować na siatkę 3D. A więc wchodzę w zakładkę obiekt i tutaj mam taką zakładkę konwertuj do mesha. Klikam i błyskawicznie wszystko zostało przekonwertowane do siatki 3D. Teraz sobie, proszę ja Was, do tej siatki, bo ona mi się bardzo nie podoba, przy pomocy narzędzia do automatycznej retopologii, przy pomocy remesha, stworzę na tym obłym obiekcie nową siatkę w oparciu o powierzchnię zewnętrzną tego obiektu, a więc można powiedzieć w oparciu o skórę na obiekcie, nie o jego objętość. Przełączę się na kłady i tutaj uruchomię narzędzie i wybiorę sobie opcję nie twarze, nie poligony, a wybiorę długość krawędzi. I teraz sterując tą wartością długość krawędzi mogę powodować to, że na obiekcie będzie więcej poligonów lub mniej, a więc chyba jak logika podpowiada, im dłuższa krawędź, tym tych poligonów powinno być mniej. No i teraz zobaczcie, ustawię się na 390 i teraz miałbym tylko 751 poligonów, ale czy te 751 poligonów oddadzą mi tą obłą formę? No wątpię. A więc ja wracam do tej wartości 0,1. Wy sobie tutaj możecie pokombinować z tymi ustawieniami. Tak? No i generuję nową siatkę. No, komputer to powinien szybko obliczyć. I już mam, widzicie, pięknie wygenerowaną siatkę, która składa się, jak widać, z poligonów o podstawie czworokąta. Super. Teraz mogę wyjść z trybu obiektowego, przenieść się do trybu edycji. I powiedzmy, w trybie edycji zaznaczyć wszystkie wierzchołki i te wierzchołki jeszcze bardziej wygładzić. A więc wygładź i tutaj sobie wybieram na przykład w opcję raz, ze 4 powtórzenia to powinno wystarczyć. I przez to uzyskałem gładszą siatkę na obiekcie. Może już wyłączę ten podgląd i teraz popatrzcie. Wszystko zostało wygładzone. Teraz, proszę ja Was, będę modelował prototyp samochodu, wykorzystując do tego celu operacje logiczne i dwie wtyczki. Wtyczkę Gmesh i wtyczkę Carver. O obu wtyczkach niedawno zrobiłem swoje poradniki, ale jakby kto nie wiedział, to pokażę, jak sobie te wtyczki włączyć. A więc przejdę do zakładki Edycja, Preferencje, wtyczki. Tutaj zjadę niżej i powiem tak. Wtyczkę Gmesh Tools musimy sobie doinstalować z zewnętrznego źródła. Wtyczkę Carver natomiast od razu możemy włączyć, bowiem znajduje się ona na standardowym wyposażeniu wtyczek Blendera. Dodatkowo włączcie sobie jeszcze te dwie wtyczki dotyczące możliwości kopiowania atrybutów z jednego obiektu na drugi i to jest taki uproszczony interfejs modyfikatorów, które zostaną w przyszłości przypisane do tego obiektu. Ja mam te wtyczki powłączane. U mnie działają. Teraz zaznaczę sobie obiekt. Specjalnie tutaj jeszcze włączę taki tryb
kolorowania obiektów, żebyście to fajnie wszystko mogli zobaczyć. O, tak. I teraz, proszę ja Was, ten mój obiekt nazwę prototyp. Tak, żeby to wszystko było widoczne. I do prototypu dodam, oczywiście ten prototyp tutaj ustawię jako cel moich dalszych operacji logicznych, a więc tu kliknę, już program sam dodał zaznaczony obiekt. Teraz na ten obiekt nałożę modyfikatory, które wygładzą mi powierzchnię, a jednocześnie umożliwią dodawanie faz na obiekcie, a więc modyfikator bevel i wygładzający płaszczyzny. I teraz proszę ja Was tutaj tak, ten parametr bez zmian, tutaj sobie włączam opcję utwardź normalne, wybieram miarę kątów, nie wagi, a kąty, tak. I teraz dodaję jeszcze modyfikator weld, tutaj ustawiam dystans zgodny z szerokością fazy, a więc 1/100 i modyfikator weld wędruje na szczyt i dodam modyfikator mirror, włączę sobie przycinanie względem osi X i ten modyfikator mirror również wędruje na szczyt. No i teraz można powiedzieć, że do obiektu prototyp mam przypisane taki zestaw modyfikatorów. I właśnie to była ta bardzo istotna, ważna część mojego dzisiejszego poradnika. Modyfikatory. Zapamiętajcie to sobie. Teraz poleceniem Shift-Ctrl-X mogę sobie uruchomić wtyczkę Carver, która służy do przycinania, do dodawania obiektów itd. I gdy mam obiekt zaznaczony, no to ta wtyczka od razu ustawia się do pracy w trybie odejmowania. Włączę sobie przy pomocy literki H tutaj, jakby można powiedzieć, taką pomoc nawigacyjną do wtyczki. I teraz tak. Mam wybrany przy pomocy spacji prostokąt, domyślnie on jest ustawiony, zaznaczam sobie tutaj ten region, klikam. No i co? I odciąłem takie super elementy. Zaznaczam w tym widoku tak, tu to odcinam, jest ładnie to wszystko przycięte. Teraz proszę ja Was, escape'em albo prawym klawiszem myszy opuszczam tą wtyczkę. Odznaczę sobie obiekt i teraz, gdy ponownie włączę wtyczkę Shift-Ctrl-X, to będę mógł wykreować nowy obiekt. I przy pomocy spacji wyszukam sobie cyrkla, X-em podniosę rozdzielczość subdywizji, tu sobie złapę punkt i powiedzmy namaluję taki detal, kliknę i już mam tutaj dodany element. I ten element, może tak w trybie przezroczystości będę pokazywał, będzie to lepiej widać. Shift-D duplikuję, G, Y i przestawiam tutaj na tylną oś. I teraz proszę ja Was, mogę skorzystać z wtyczki Gmesh, no i te dwa obiekty połączyć z prototypem, a więc Unia, już jeden został połączony, zaznaczam drugi element, Unia. No i teraz tak to wszystko wygląda. Super. A więc już wiemy, jak wykonywać operację dodaj. No to teraz się dowiemy, jak wykonać operację odejmij. I znowuż kliknę na obiekt, odznaczę go Shift-Ctrl-X, wtyczka Carver i znowuż tu szukam cyrkla X60, środeczek, tak. I tu sobie rysuję cyrkiel, puszczam, utworzyłem element GX i teraz tak ustawiam, żeby to mi czasem nie wyszedł poza obrys. GY, jeszcze precyzyjnie mogę względem środka ustawić. No i co? I teraz ten obiekt jeszcze sobie tak przeskaluję względem osi X. O, tu ustawię go tak.
I ten element nazwę koło, bo jestem leniwy i po prostu nie chciałbym 2 razy takiego samego elementu dodawać. I teraz jak mam dodany ten element koło, no to go duplikuję. G, Y i przestawiam, powiedzmy, o tutaj do tyłu, wskoczyło mi, super. Mam takie 2 elementy, je mogę razem połączyć, Ctrl J, scalić w jeden element. Mam koła. I teraz te elementy koła duplikuję. Mam duplikat koła. I przy pomocy duplikatu koła od prototypu wycinam sobie otwory, a więc odejmij. No i widzicie, że otwory zostały super wycięte. Teraz proszę ja Was, zajmę się już kołami i szybciutko sobie z tych kół coś zrobię. Właściwie to tak, żeby mi się lepiej pracowało, to sobie to koło usunę. Będę pracował na jednym kole. Zaznaczę po prostu te poligony, Ctrl B, jakąś delikatną faskę zrobię, tak. Może ciut przeskaluję to kółko, żeby mi tu ładnie weszło. Tak. Wybiorę sobie zaznaczania poligonów i teraz tak, ale jeszcze Ctrl Z, bo może coś tam mi nie tak poszło, tak, OK, ten element i ten, tak, i teraz skala X i tutaj tak łagodnie to wszystko wpuszczę do wewnątrz. No i mam, powiedzmy, koło zrobione. I teraz chciałbym, żeby na to koło trafiły modyfikatory przypisane do prototypu. A więc mam zaznaczone koło, Shiftem do zaznaczenia dodaję prototyp i teraz używam polecenia Ctrl+C i kopiuj wyselekcjonowane modyfikatory, Mirror Weld, Bevel. Przekopiowałem tutaj na to pomarańczowe koło. Teraz proszę ja Was, wchodzę tutaj w tą zakładkę, normalne, włączam opcję autowyspółplania, klikam tryb cieniowania takiego. No i teraz zobaczcie, że rzeczywiście koło tutaj jest, ale jeszcze mi nie działa na tym kole modyfikator Mirror. No i tutaj muszę wskazać tylko obiekt do symetrii, to prototyp, no i już mam koło zrobione. Teraz chciałbym to koło troszeczkę jeszcze sobie poprawić, a więc dodam sobie już w tradycyjny sposób cylinder i ten cylinder też będzie miał 60 subdywizji, no bo to się musi zgadzać. R, obracam, rotuję, skala X, GX i tu się sadowię w to miejsce teraz GY, precyzyjnie ustawiam na środku. Mogę jeszcze przeskalować, żeby tak to było. I teraz tak, zaznaczam koło, tutaj koło wskazuję jako element główny, koło, strzałka. No i teraz proszę ja Was ten element i teraz sobie robię wycinankę. Wytnij fragment, czy utwórz nowy obiekt. I w kole zostanie utworzona felga. A więc już kolejna operacja logiczna została Wam pokazana. Już wiecie, jak dodawać, odejmować i jak tworzyć takie wycinki. A więc praktycznie mówiąc, to już wiecie prawie wszystko na temat tych operacji logicznych. No i teraz tak. Zaznaczę sobie ten element i ten, tak, i duplikuję te obiekty.
G, Y i sytuuję tutaj. I warto by było sobie opony Ctrl-J połączyć razem. No i oczywiście felgi Ctrl-J też połączyć razem. Bo potem jak będę przypisywał materiały do obiektu, no to będę miał po prostu łatwiej. I teraz jeszcze Wam pokażę, jak sobie tutaj ciąć na tym obiekcie fajne rzeczy. Aha, tak mam tutaj to. Dobrze. No to proszę ja Was. Na pewno sobie wskażę tutaj obiekt, prototyp. Bo to jest istotne. I teraz nie zaznaczam żadnego obiektu. I użyję wtyczki Shift Ctrl X, a więc Carver. Mam prostokąt. I sobie tutaj rysuję prostokąt. Z Altem mogę go wypozycjonować, zwiększyć tutaj jego, można powiedzieć, wielkość, tak? O. Tak tu wyżej ustawię go. Klikam. Utworzyłem nowy obiekt. I teraz skala X. Po co taki obiekt utworzyłem? Otóż ja nie chcę wycinać według prostokątu, a według kształtu, który przypiszę właśnie do tego obiektu. I teraz proszę ja Was, przejdę do trybu edycji, zaznaczę sobie krawędź, tutaj tą, tak, Ctrl B, no i tu chciałbym dodać sobie fazę do tej krawędzi, no i ustawić jakieś takie łagodne przejście, aż 10 tutaj segmentów zrobię, będzie to dokładniej wyglądało, tak. Teraz mogę wszystko zaznaczyć, gdzie jeszcze przenieść to w inne miejsce, czy nawet mógłbym sobie tutaj zmienić kąt, G, Y, o, i zrobić coś takiego. No niech będzie może i tak. O, dobrze. Mam teraz taki detal i proszę ja Was, prototyp jest cały czas zaznaczony i teraz przy pomocy tego detalu robię sobie odcięcie. I odciąłem sobie detal taki, nowy element. Tutaj na tym obiekcie. I zobaczcie, jak precyzyjnie to jest odcięte. Zawsze mogę Ctrl Z wrócić. No i powiedzmy, nie pasuje mi to odcięcie, nie? To jeszcze raz wchodzę do trybu edycji. I tu jednak chyba sobie wyprostuję. G, Y, o, wyprostuję tutaj do kąta prostego, jednak tak. No i teraz odetnę. Proszę. Tak mi się wydaje, będzie lepiej. A więc wiecie już, jak odcinać sobie kawałki. I na przykład ten nowy element mogę nazwać nie prototyp 1, a szyba. Żeby mi się odróżniał, on został pokolorowany. I właśnie, warto jest na początku zrobić sobie takie segmenty, a potem już ciąć, jak nam się żywnie podoba. I znowuż Shift Ctrl X. Prostokąt tutaj wziąć, czy może jakiegoś innego. Dobrze, prostokąt. I tu pojadę nawet niżej, tak. Tak. Kliknę, utworzyłem nowy obiekt, skala X. No i teraz proszę ja Was, chyba tu nie będę już nic kombinował i odetnę to na ostro, a więc slice.
i wyciąłem sobie kolejny detal. I powiem, patrzcie, teraz mam taki detal tutaj zrobiony. Zaznaczam ten detal, Shift Ctrl X i wchodzę na wtyczkę Carver. Mam tutaj prostokąty, działają w trybie odejmowania. No i teraz mogę sobie, powiedzmy, tak. O, zrobić tutaj takie wycięcia. O, tu mi coś nie wyszło. Właściwie nieraz, wiecie, przy takich układach znaczenie ma ustawienie względem siatki. O, tu jest artefakt taki boczny. No nie chciałbym go mieć. Można też sobie tutaj wrzucić podgląd siatki, ale już nie będę go wrzucał, tylko tak. Tak. O, teraz chyba będzie dobrze. O, super. Teraz mi takie elementy wycięło. Teraz patrzcie, obracam się do tyłu i też mam prostokąt i przy pomocy prostokąta tutaj sobie odetnę. Aha, ale muszę z tej strony działać. Odetnę sobie taki bok, bo tu po jednej stronie mogę stosować operację, tak? Co jeszcze z takim elementem mogę zrobić? Mogę poszukać cyrkla i tutaj x60, tak? I proszę ja Was, narysuję sobie taki okrąg i wcisnę klawisz Shift i wtedy robię rebula, inaczej mówiąc odcinam kawałek i klikam i mam już tutaj odcięty detal z tego obiektu, a więc to jest osobny element. I teraz zaznaczam ten element, wtyczka i tak, prostokącik. Tu sobie wytnę, o takie wcięcie zrobię, tak? I tu, o. OK. I teraz proszę ja Was tutaj na tym elemencie, na tej pokrywie z tyłu poszukam sobie cyrkla. 40 może być, bo to będzie mały okrąg. Shift. Tak, może ten element sobie tutaj przestawię, tak. Shift. I stworzę sobie takie dwa elementy. I takie dwa elementy. A więc super. Teraz co? Może z tymi błotnikami tu jeszcze zawalczymy. Zaznaczę sobie obiekt, a właściwie to nic nie będę zaznaczał, żadnego obiektu prototypowego. I teraz proszę ja Was, Shift Ctrl X. Szukam wtyczki, tak? Mam wtyczkę. Aha, kreuję. No to nie, to muszę jednak sobie zaznaczyć obiekt, bo już będę tutaj ciął. Shift Ctrl X. I teraz szukam narzędzia linia. Bowiem będę korzystał z linii. I teraz tak. Jak tu pojechać? Tak.
Tu pojadę. I tak pojadę. I tu muszę pojechać za bryłę. I teraz jakbym nie chciał tego odcinać, no to muszę Shift, tworzę rebula, klikam. A właściwie to chyba spacja teraz muszę nacisnąć, tak? O! I odciąłem tutaj cały taki detal od tego elementu. Czy to cięcie mi się podoba? No nie za bardzo. No to Ctrl Z. Zawsze mogę się wycofać. To może inaczej tutaj to zrobię. Włączę sobie tryb przezroczystości, żeby widzieć tutaj ten element w środku. I teraz tak. Shift Ctrl X. Linia. Tak. Shift Rebul. Spacja. I pięknie odciąłem sobie taki fragment tutaj błotnika z tyłu. I zrobię to też z przodu. Spacja. I pięknie odciąłem element z przodu. Zobaczmy. O, takie półkola zrobiłem. No i teraz mając już takie półkola, mogę na nich też coś, powiedzmy sobie, wycinać i tworzyć. Dobrze, teraz mam zaznaczony prototyp samochodu. Tak. Shift Ctrl X. Nie, bo myślę jak, co tu zrobić teraz? Dobrze, to ten element sobie zaznaczę, prototyp i tutaj dodam sobie w tradycyjny sposób może cuba, bo to tak też można robić, skala X. Przejdę tu GZ. Skala Y. O. Tu precyzyjnie się ustawię w tym miejscu. Tak. Wejdę do trybu edycji. No i tutaj tak zaznaczę tą krawędź, Ctrl B. Zrobię sobie na półokrągło. Taki detal, tak? No i teraz przycinam prototyp. I w ten oto sposób wyciąłem sobie z tego z auta drzwi i mogę nazwać to drzwi. Super. Jednocześnie też staram się ustalić, spojrzeć jaka jest forma tych drzwi. Jest OK. Zaznaczę drzwi, Shift Ctrl. I teraz mogę jeszcze całkiem inaczej. Jak mam takie drzwi zaznaczone, nie, to mogę Ctrl I, zaznaczyć resztę, H, ukryć i tylko zostawić sobie tutaj ten element. Dodać cuba, tu go wstawić, G,
X, tak, i zaznaczam drzwi i przy pomocy tego kubka wycinam sobie otwór. O, z jednej i z drugiej strony. Alt-H, wyświetlam wszystkie obiekty, no i mam tu już tutaj taki, powiedzmy, detal zrobiony. Teraz tak, zaznaczę sobie szybkę, Shift-Ctrl-X, i tu zrobię takie odcięcie. Ja się w ogóle tym nie przejmuję, że tutaj utraciłem taki oto element, taki detal. To nie ma tutaj specjalnego znaczenia. Teraz poszukam cyrkla X60, Shift i tutaj sobie taki element wytnę w tym miejscu. A więc nowy element na szybie. I może tu jeszcze drugi taki mniejszy. O. Drzwi zaznaczę, Shift-Ctrl-X. I tutaj też poszukam cyrkla Nie, tu nie będzie to dobrze wyglądało. Teraz tak zastanawiam się, co tutaj sobie jeszcze dodać. I teraz tak. Zaznaczę ten mój element, a więc można powiedzieć, że jest zaznaczony prototyp. Tutaj go odszukam. I teraz, proszę ja Was, dodam sobie cylinder R, skala. I tu ustawię ten cylinderek. Skala Y, tak. I wypuszczę go tutaj troszeczkę, tak. No i ten element dodam sobie do obiektu, a więc Unia. Może przeskaluję ciut, Unia. No to go tu sobie dam głębiej.
Może będę miał lepszy efekt. Tak, już jest chyba lepiej. O, lepiej. Cylinder. I tu sobie utworzę wspólną część. Będę miał taki kolorek inny. A więc niech to tak wygląda. Jeszcze Wam pokażę Cube, że mogę do takiego elementu dodać modyfikator, na przykład 4 subdywizji, zrobić kulkę. GZ. Tu sobie taką kulkę ustawię, tak. GY, o. Skala. Skala Y. I tą kulkę spłaszczę, GZ, o. I tu ustawię w tym miejscu. I teraz odetnę taką kulkę i wtedy mamy taki detal zrobiony, nie? To widzicie, jest na półokrągło, też można ciąć. Tylko akurat, czy taki element mi tu jest potrzebny? Chyba nie. I to wolę tutaj dodać cuba, skala Z. Gdzie mi ten cube zginął? O, mam. Cube już się pojawił. Tu sobie go ustawię, o tak. Skala X. Shift D, GZ. Dobrze, tak, tak. I teraz powiedzmy te elementy. Zgrupuję. Ctrl 1, Ctrl J. O. To są wspólne elementy. No i te elementy mogą tutaj wyciąć otwór. A więc robię sobie taką kratę. O, teraz chyba lepiej. To teraz tu mam artefakt. No i jest chyba lepiej. No i teraz tak, add cylinder,
jak nie chcę daleko sięgać, to po prostu używam cylindra. Tutaj, tu go pozycjonuję. GZ. Skala. Skala X. No i teraz przy pomocy tego cylindra robię takie odcięcie. I wtedy uzyskałem tutaj dodatkowy element. O, taka krata. Oj, tutaj za nisko poszedłem. A więc GZ minimalnie do góry, żeby nie tknąć tutaj tego elementu. Skala X, tak. No i teraz skala Z. No widzicie, tu jest artefakt. Chcę to dokładnie zrobić. No i wreszcie mi się za którymś tam razem udało. No i chyba już wiecie, jak dalej robić. Myślę, że wiele istotnych rzeczy Wam pokazałem. A teraz proszę ja Was, już można powiedzieć, że poza kadrem domodeluję sobie resztę detali, żeby po prostu ten model ubogacić, no i pokazać Wam finałowy produkt. I oto mój finalny produkt. Teraz zobaczcie sobie, jak ten oto model będzie wyglądał, gdy będę renderował scenę w Cycles. I na koniec mogę powiedzieć tak. Obiekty metabale doskonale nadają się do tworzenia geometrycznych form o gładkich powierzchniach. I właśnie te super gładzie możemy wykorzystać w modelowaniu czy to form organicznych, czy to form takich czysto technicznych. Jeżeli uporządkujemy sobie siatkę na metaobiektach, choćby przy pomocy narzędzia Remesher, to stosując na takich uporządkowanych siatkach, powiedzmy, operacje logiczne, możemy uzyskiwać super dokładne modele. Choćby takie jak mój. I ważne w tym wszystkim jest to, żebyśmy właściwie sobie ustawili modyfikatory. Bo to bowiem od modyfikatorów zależy to, co sobie stworzymy. A teraz już możecie popatrzeć, jak mój model wygląda na przygotowanej przeze mnie prezentacji. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Serdecznie zapraszam do odwiedzania mojego kanału na YouTube. No i co? I do usłyszenia w kolejnym moim poradniku. Być może będzie to poradnik o Blenderze. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.